Cześć! Dzisiaj będzie odcinek o mojej ulubionej rasie welonów, także zostańcie ze mną do końca. Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj będę mówić o ranczu i tym podobnych gatunkach. Skupię się dzisiaj na opiece, historii oraz na etycznych aspektach posiadania takich rybek. Na początek kilka szybkich faktów. Ranczu zwykle osiągają maksymalnie 13 cm długości, natomiast oczywiście zdarzają się większe osobniki i żyją między 15 a 20 lat w akwarium. Jest kilka wersji pochodzenia tej rasy i mówi się, że prawdopodobnie wywodzą się z Chin, natomiast to Japonia ukształtowała ich ostateczny wygląd. Prekursorem tej rasy był Maruko, o którym troszkę później opowiem więcej. Oczywiście, tak jak we wszystkich welonach, najpierw był karp pruski, a potem te wszystkie gatunki się rozwijały od niego. Ważna data dla tej rasy 1603 rok, wtedy właśnie trafiają do Japonii za sprawą Holendrów i tutaj właśnie stąd nazwa Dutch worm, czyli holenderski robak. To jedna z nazw ranczu. Sama nazwa ranczu pochodzi od chińskiego Ruan Chung, czyli robak w kształcie jajka. Ojcem tej rasy jest Kameyoshi Ishikawa. On na przykład uważał, że ranczu powinny być oceniane z góry, czyli tak jak widzimy w oczku wodnym, a nie z boku, czyli tak jak w akwarium. Chińczycy jednak preferowali oczywiście wgląd na ryby z boku. Obecnie ranczu uważa się za króla welonów, chociaż zarówno ma swoich przeciwników, jak i zwolenników, nawet wśród zwolenników innych welonów. O tym będę mówić później i wyjaśnię, dlaczego tak jest. Niewątpliwie to, co wyróżnia ranczu na tle innych ryb, to zgięta postawa ciała, taki łuk, dosyć spory, ale nie bardzo duży kaptur oraz brak płetwy grzbietowej. Nie wiem, czy wiecie, ale każda rasa welona ma swój wzorzec. To tak jak wzorce na przykład ras psów, gdzie na wystawach ocenia się zgodność z wzorcem. Tak właśnie też jest z ranczu i ten wzorzec dokładnie określa, pod jakim kątem ma być to zakrzywienie i pod jakim kątem później ma odrastać od tego ogon. Jak już jesteśmy koło wyglądu, to też jest bardzo dobry moment, żeby wspomnieć też o innych ciekawych gatunkach, które są bardzo podobne do ranczu. Najbardziej popularne są lwie główki, czyli lionheady, które są bardzo podobne do ranczu, zwłaszcza dla lejka, chociaż różnią się tym, że mają bardziej wydłużone i płaskie ciało, ale za to większy kaptur. Inna odmiana to lion chu, czyli mieszanka dwóch poprzednio wspomnianych gatunków, ranczu i lionheadów, czyli lwich główek. Zachowuje ona dwie charakterystyczne cechy tych wspomnianych gatunków. Po pierwsze przesadnie duży kaptur, a po drugie zakrzywienie kręgosłupa czy też ciała, tak jak ma ranczu. Jest też ryba jajo. Ryby jajo są takie dwa podgatunki. Pierwszy to jest maruko, czyli prekursor ranczu, oraz feniksy. Co ciekawe, feniksy najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów są niebieskie, Blue Egg Phoenix. Kosztują one miliony, ale wyróżniają się tym, że nie mają kaptura i mają troszkę bardziej wydłużone ciało. Nie są tak bardzo skompresowane jak ranczu. Samych ranczu też jest kilka odmian i wariantów. Niektóre z nich powstały przez przypadek, ale ich nietuzinkowy i dziwny wygląd zapewnił im popularność. Ostatnio bardzo modne zrobiły się shark ranczu, czyli ranczu rekiny, które mają charakterystyczną, minimalną, bardzo małą i taką właściwie szpiczastą płetwę grzbietową, a też ich ogony bardzo często są bardzo podwinięte pod spód. Osobiście mi się nie podobają. Inną ciekawą odmianą są ranczu fuzu, to jest taka hybryda, która ma zbliżony kształt do jaja prawie perfekcyjnego i dosyć krótki ogon. Tutaj taka ciekawostka, że im krótszy ogon w świecie kolekcjonerów, tym wartość ryby jest większa. Oczywiście to znowu pozostawia pytania dotyczące etyki i tego, jak dana ryba pływa, natomiast o etyce będę mówić później. Inne odmiany to Osaka ranczu, tajski ranczu,
Uno Kei oraz Kouyaki Kei. Ranczu również występują w różnych odmianach kolorystycznych. Oczywiście najbardziej popularne są biało-pomarańczowe czy biało-czerwone oraz jednolite pomarańczowe. Ostatnio modne są też kontrowersyjne kolory. Już wcześniej wspominałam o kolorach dziwnych i unikatowych, jak na przykład lawendowy, purpurowy itd. Natomiast teraz oczywiście jest trend na wymyślanie coraz to nowych gatunków welonów, nie tylko w świecie ranczu, ale ogólnie. I też prześciganie się w wymyślaniu coraz to nowych wariantów kolorystycznych. I zrobił się niebezpieczny trend taki na właśnie te mukał, które to właśnie są białe z łatkami czarnymi i wyglądają trochę jak krowa, ale też widziałam ranczu z bardzo silnym barwnikiem niebieskim, co też jest kontrowersyjne, bo oczywiście hodowcy mówią, że jest to absolutnie naturalne, zupełnie jak u karpi koi, które też mają podobne zabarwienie, kiedy są młode, a potem to się wybarwia na czarny. Natomiast chodzą spekulacje, że ten kolor niebieski jest sztucznie wstrzykiwany. Ostatnio moim ulubionym kolorem jest Calico Cookie wersja. To jest taka biała z delikatnymi, ciemnymi kropkami, ale baza jest różowa. Ostatnio zachorowałam na jednego, a drugie to oczywiście lawendowe, też bardzo mi się podobają. To są dwa na mojej liście marzeń jeszcze. Ranczu, tak jak inne welony, oczywiście potrzebują odpowiedniego zbiornika. Takie absolutne minimum to 80 litrów na pierwszą rybę i 40 na każdą kolejną. Niektórzy podają, że nawet na pierwszą rybę powinno być 100 litrów, a na każdą kolejną 40. Oczywiście musi być zapewniona odpowiednia filtracja, napowietrzenie, przynajmniej cotygodniowe podmianki wody. Ranczu, tak jak welony, są ogólnie zimnolubne, więc najlepsza temperatura to jest między 18 a 24 stopnie. Chociaż znam ludzi, którzy z powodzeniem hodują ranczu w wyższych temperaturach, zwłaszcza te pokazowe, tłumacząc, że to są ryby z Tajlandii, gdzie temperatury są wyższe, ale ma to jakiś sens z jednej strony, przez to, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w dosyć szybkim czasie. Wiadomo, że te wysokie temperatury podkręcają metabolizm, trzeba te ryby częściej karmić, więc szybciej rosną i wcześniej osiągają swój pełny potencjał. Natomiast może to skrócić życie, więc ja jestem za tym, żeby trzymać je jednak w niższych temperaturach. Wszystkie inne parametry, takie jak do innych welonów, pH w bardzo dużym skrócie między 6 do 8, amoniak, azotyny 0, azotany do 20. Przez swoje upośledzenia ranczu nie są zbyt dobrymi pływakami i zbyt szybkimi, więc trzeba mieć to na uwadze przy karmieniu ich. Trzeba się upewnić po prostu, że dostają odpowiednią ilość pożywienia. Również przez bardzo agresywne modyfikacje genetyczne mogą być poddatne na choroby i w związku z tym nie są polecane dla początkujących akwarystów. Podobnie jak inne welony są oczywiście wszystkożerne, jednak mając na uwadze ich skompresowane ciało, nie poleca się karmienia ich wyłącznie suchym pożywieniem. Ranczu są przyjacielskie i z reguły bardzo spokojnie usposobione. Przez swoje ograniczenia nie są najlepszymi pływakami, w związku z tym mogą być trochę niezdarne. W związku z tym najlepiej trzymać się z innymi rybami, które nie są szybko pływającymi agresorami. Zdaję sobie sprawę, że ranczu mogą być albo kochane, albo nienawidziane. I też nawet w środowisku właścicieli welonów często się słyszy, że to są po prostu, za przeproszeniem, kaleki. Chciałam się przyjrzeć troszkę bliżej tej sprawie i przeanalizować kilka kwestii. Niestety jest tutaj duża ingerencja człowieka w ich wygląd. Po pierwsze, mają dosyć spore kaptury, zwłaszcza jeśli chodzi o lionheady, czyli lwie główki. Te kaptury są naprawdę ogromne i mogą utrudniać im widzenie, mogą czasami wchodzić na skrzela, utrudniać oddychanie, a także może być tego tak dużo, że po prostu głowa staje się bardzo ciężka. Nie ma jednoznacznych badań stwierdzających, jak to wpływa na ich jakość i standard oraz długość życia w akwarium. Wiadomym jest oczywiście, że w naturze takie ryby nie poradziłyby sobie zbyt długo. Oczywiście w naturze też nie ogląda się ich na co dzień i nie modyfikuje tych kapturów. Kaptury można z powodzeniem w domu obciąć i dociąć, jeśli naprawdę utrudnia widzenie albo przeszkadza w komforcie życia.
Ktoś jednak podjął się takich badań, żeby sprawdzić jakość życia ranczu czy lionheadów pod kątem kaptura i nie doszedł do żadnych konstruktywnych wniosków. Mogę podlinkować. Innym zarzutem jest to, że nie mają płetwy grzbietowej. Oczywiście utrudnia im to pływanie, ale znowu w naturze takie ryby miałyby problem przez to, że właśnie nie mogą się bronić czy szybko uciekać. Natomiast w akwarium, zwłaszcza jeśli są połączone z innymi podobnymi do siebie przedstawicielami tych ras. Po drugie, brak płetwy grzbietowej wpływa na to, jak ryba się porusza. Nie udowodniono jednak w badaniach, że przez to ich jakość życia w akwarium jest gorsza. Zawsze kończę tę serię opowieściami o swoich ranczu. Obecnie mam 4. Pierwsza była u nas szarlotka, apple pie. Z nią historia jest śmieszna i właściwie bardzo się cieszę, że ją mam. Historia z nią wygląda tak, że wielki wirus nadchodzi nad Europę i straszą, że mogą wszystko pozamykać. Więc wybrałam się do sklepu zoologicznego zrobić zakupy na ewentualny lockdown. Czyli musiałam kupić podstawowe produkty, których używam do wody oraz jedzenie. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie rzuciła okiem na akwaria. I 2 moje właściwie na tamten okres ulubione rasy były, czyli perłołuski i ranczu. Akwarium z perłołuskami było całe chore na ospę i wyglądały strasznie. A akwarium z ranczu miało aż 2 osobniki. Jeden nie miał kawałka skrzeli, ale pływał ładnie. Na dnie leżał taki zdechlak. Maluteńki ranczu. No i sobie przemyślałam szybko sprawę, że zaraz zamkną ten sklep. I co robić? Wszystkich perłołusek nie wezmę do domu na leczenie, bo nawet nie mam na to warunków. Ten jeden ranczu fajnie pływa. Może wezmę tego zdechlaka i uda się go uratować. Jak tak szybko pomyślałam i bardzo szybko tak zrobiłam. A potem przyniosłam go do domu i okazało się, że jego jedna strona, jej właściwie, bo to samiczka, jest opuchnięta bardzo wyraźnie. Mam tutaj na zdjęciu. Ja siedziałam nad nią 3 dni. Chyba pierwszego dnia już oczywiście poszedł w ruch wszystkie grupy i wujek Google. Co to może być? A może eggbound, czyli niemożność wydalenia ikry. No ale to była rybka 2 cm, więc stwierdziłam, że może nie. Drugie, policystyczne nerki, ojejku, co ja zrobię. Trzecie, na pewno ma przytręcony kręgosłup i dlatego leży i też jest skrzywiona. Miałam 50/50. Zaryzykowałam, wrzuciłam silne leki o szerokim spektrum i po prostu czekałam. 3. dnia się ruszyła i zaczęła trochę pływać, a po tygodniu już śmigała. Więc tak właśnie dołączyła później do akwarium 240 litrów i od tamtej pory nie sprawia żadnych problemów. Jest taka trochę skrzywiona i czasami gorzej pływa, ale od tamtej pory wszystko jest z nią ok. Chociaż z charakteru nie jest rybą reprezentacyjną i powitalną, tak jak inne moje ryby, które mnie witają i żegnają. Ona raczej miesza się w tłumie i nie wyróżnia się. Moje 3 nowe rybki są jeszcze nowe i też nie chcę na razie opowiadać za bardzo o ich charakterach i usposobieniach, bo jeszcze tak naprawdę dochodzą do siebie po podróży i zobaczymy, jak to się rozwinie później. Następną rybą jest oczywiście mój ranczu Kirin Oreo, moja rybka pokazowa. Druga jest Fanta, pomarańczowa dziewczynka i trzeci, nie wiemy jeszcze jaka będzie płeć. Obstawiam, że prawdopodobnie chłopczyk, ale nie jestem jeszcze pewna. Ma 9 cm, jest malutki i ma na imię Salmiakki. Chciałam uhonorować swoją miłość do Finlandii, niekoniecznie płynnej. Miał być lukrecją, ale niestety z jego niezbyt wyjściową buzią na lukrecję się nie nadaje, a fińska lukrecja jest taka trochę słonawa, więc akurat idealnie na potwora morskiego się nadaje. Mogłabym mówić o ranczu godzinami, ale nie chcę Was zanudzać. Ale jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach albo na naszej grupie na Facebooku Welony, Welonki i Złote Rybki. Chętnie na nie odpowiem albo się czegoś nowego nauczę. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek.